Tak, wracam na kanał. Troszkę się przygoliłem, więc mam nadzieję, że nie będzie komentarzy, że Janek znów nieogolony. Zaczynamy intro. Zaledwie 2 miasta w Polsce posiadają sieć tramwajową, która przecina Wisłę. Pierwszą z nich jest oczywiście stolica, Warszawa, a drugą bliski mojemu sercu Kraków. Właśnie temu drugiemu miastu się dzisiaj przyjrzymy i prześledzimy historię rozwoju komunikacji tramwajowej, ale po mostach. Zapraszam! Cześć, ja znajduję się po stronie Podgórza, a za mną w tle znajduje się oczywiście Kazimierz i miejsce, gdzie kiedyś dojeżdżały tramwaje pierwszej zelektryfikowanej linii tramwajowej wąskotorowej i one właśnie kończyły bieg dokładnie za mną, ale Kraków się rozwijał. W pewnym momencie nastąpiła również ta chwila, że miasto Podgórze stało się częścią Krakowa. Aby je dobrze skomunikować, trzeba było poprowadzić na tą stronę nowe inwestycje w postaci mostów. Mostów, po których też jechały tramwaje, tyle że już normalnotorowe. I dzisiaj właśnie Wam pokażę, jak to wyglądało w kwestii tramwajowej przez około ostatnie 100 lat. A więc nie przedłużajmy. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże. A dzisiaj Wam pokażę, jak tramwaje omijały tę naturalną przeszkodę, jaką jest rzeka Wisła na odcinku krakowskim pod kątem głównie tramwajów. Zaczynamy. Czas, start! Na początek mapa poglądowa punktów, w których się dzisiaj znajdziemy. Myślę, że jeśli ktoś chciałby się przejść śladem mojej dzisiejszej wędrówki, będzie to bardzo pomocna rzecz. Oczywiście na początku tego odcinka nie sposób nie powiedzieć o innych torach przechodzących przez Wisłę. Oczywiście mowa tu o torach kolejowych, bo jak się obejrzymy tutaj tuż za mną w tle, będzie widać budowany nowy most kolejowy. Tak dokładnie to 3 mosty kolejowe na trasie w kierunku Tarnowa z dworca Kraków Główny, ale idą one w miejscu, gdzie kiedyś już jeździły pociągi od dawien dawna, bo przecież za czasu zaboru austro-węgierskiego Kraków został skomunikowany z Lwowem i wtedy pociąg przejeżdżał aż przez Wisłę 2 razy. I tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie w okolicach hali targowej przypomnieć, że tam też płynęła Wisła, stare koryto i obecnie przebudowywany tamten, z dużymi kontrowersjami przebudowywany tamten wiadukt kolejowy tak naprawdę był kiedyś mostem na Wiśle, a tutaj był kolejny most również przez właśnie rzekę Wisłę przeprowadzony. I ja zbliżam się powoli do mostu Powstańców Śląskich, gdzie wrócimy już naprawdę do tego tematu tramwajowego, ponieważ w tym miejscu znajdował się most, ale zupełnie inny most i o tym już Wam opowiadam. A dodajmy, że przemieszczam się właśnie po stronie Podgórza, po bulwarze podolskim, a w tle już chyba może zobaczycie, albo chociaż usłyszycie, no nie wiem, jak pewnie zagłuszam w tym momencie przejeżdżający tramwaj przez most. Tutaj jeszcze warto dodać jedną rzecz. Za mną znajdują się budynki starej gazowni. Za nią oczywiście znajdowała się zajezdnia tramwajowa, tramwaju wąskotorowego i normalnotorowego. I właśnie tramwaje na początku jeździły tylko i wyłącznie po drugiej stronie, po stronie centrum miasta, ale już w projekcie budowy mostu, o którym Wam zaraz opowiem, pojawiła się już ta cała koncepcja, jak te tramwaje mają przejeżdżać. Tak w ogóle, to ten odcinek też warto dodać, że jest fajnym wstępem do czegoś większego, co Wam przygotowuję, czyli analizy rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie. Najpierw wąskotorowej, później normalnotorowej. Także
Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo gorąco do tego zachęcam. Oczywiście, jeżeli chcecie coś poprawić, to śmiało też napiszcie w komentarzach. Za lajki też się nie obrażę. I ja już znajduję się dosłownie tuż obok mostu Powstańców Śląskich. Ten most powstał po II wojnie światowej w miejscu mostu Krakusa, o czym wam powiem za chwilę, dlaczego przestał tam ten most istnieć przy kolejnym obiekcie, przy kolejnym moście Piłsudskiego. A tymczasem chciałbym wam właśnie powiedzieć, że most Krakusa to tak zwany trzeci most w Krakowie, który właśnie doczekał się pierwszej linii tramwajowej, normalnotorowej, i tutaj już to było kompletnym projektem. To już był tak przygotowywany ten most, żeby właśnie można było puścić tramwaj przez jego środek, żeby torowisko było już miejsce właśnie na nim, i był to most w stylu budapesztańskim. Już parę razy wam pokazywałem pewnie zdjęcia tego mostu, opowiadałem o nim. I to była właśnie ta pierwsza przeprawa. Tramwaj wyjeżdżał właśnie z ulicy Starowiśnej, wjeżdżał na most, wjeżdżał na stronę Podgórza, odbijał w prawo w kierunku Rynku Podgórskiego i tam kończył swój bieg. I jeszcze przed II wojną światową został dociągnięty aż do obecnej zajezdni Podgórze. Wtedy ona powstała. W roku 1939 została otwarta i wtedy przeniesiono właśnie zajezdnię, oczywiście ona jeszcze funkcjonowała, ale przeniesiono główną część właśnie do zajezdni Podgórze i niestety stanowiło to pewien dość duży problem w okresie tuż po II wojnie światowej, tuż po 1945 roku, ale o tym już za chwilę wam opowiem. Tymczasem wejdziemy sobie na most, troszkę go sobie z bliższa obejrzymy. Dlatego tutaj też jest dość sporną sprawą, jak traktować ten most. Czy ten, który obecnie istnieje, jest tak naprawdę tym pierwszym mostem, no bo w końcu to był most Krakusa, ten na którym się pojawiły tramwaje, a tutaj te tramwaje dopiero powróciły po zbudowaniu tego mostu na nowo po 1945 roku, już w czasach PRL. I tak naprawdę jednym z powodów, dlaczego stary most wyburzono, było to, że był on zbyt wąski, żeby poprowadzić w pełni arterię pieszo-drogowo-tramwajową. I zaraz sobie to zobaczymy, będąc właśnie już na samym obiekcie. Z jednej strony rozumiem, dlaczego ten most rozebrano, no bo był poddany dość mocno uszkodzeniom w czasie działań wojennych, ale z drugiej strony ten obecny most dla mnie jest no nieco nijaki. Znajduję się obecnie po stronie Podgórza. Za mną w tle znajduje się most Piłsudskiego. Most, który powstał jeszcze przed II wojną światową, ale wtedy nie było na nim tramwajów aż do końcówki II wojny światowej i po II wojnie światowej dopiero one się pojawiły.
Przez działania wojenne niestety ten most dość mocno ucierpiał w tej ostatniej części, ale był i tak w sporo lepszym stanie niż most Krakusa. I tutaj tramwaje nie jeździły jeszcze przed wojną, tak jak wspomniałem, nie jeździły w trakcie wojny i dopiero torowisko powstało po II wojnie światowej, ale na początku było ono tymczasowe, dlatego że po drugiej stronie Wisły mieliśmy owszem tor, ale tramwaju wąskotorowego. Tutaj za mną na ulicy Kalwaryjskiej znajdowały się tramwaje, ale normalnotorowe. Tymczasem w ramach tego, że tych zniszczeń, które nastąpiły pod koniec II wojny światowej, trzeba było pilnie przeprowadzić przejazd tramwajów z zajezdni Podgórze w kierunku właśnie centrum miasta i postanowiono zrobić tymczasowy tor z siecią trakcyjną, żeby przeprowadzić właśnie wagony na drugą stronę miasta w kierunku centrum. I tak też zrobiono, a później w ramach zaprojektowania dalszej właśnie już stałej tutaj linii tramwajowej, rozbudowy sieci tramwajowej postanowiono, że w ciągu ulicy Świętej Gertrudy powstaną 3 szyny. Stop! Małe sprostowanie, a nawet 2. Aby przeprowadzić tramwaje po tym tymczasowym torowisku, zbudowano drewniane podjazdy na most oraz dostawiono 3. szynę i oczywiście od Świętej Gertrudy przez Stradomską, ale również ulicą Krakowską aż do placu Wolnica. No i właśnie te tramwaje nie kończyły się na Kazimierzu, na placu Wolnica, tylko dalej szły. Być może będziecie widzieć w tle, tutaj jest szpital Bonifratrów, tutaj jest ulica Krakowska i one właśnie z placu Wolnica, tym fragmentem ulicy Krakowskiej zmierzały tutaj na most, przejeżdżały na drugą stronę i łączyły się właśnie z ulicą Kalwaryjską, z normalnym torem, ale to już inwestycja powojenna. Tymczasem przyjrzyjmy się temu bardziej z bliska. Podchodząc pod most, tutaj taka ciekawostka ekstra, jak widzicie, tutaj jest taka jest pochylnia za mną. O tym już wspominałem na jednym z odcinków. Jeżeli nie widzieliście, to gorąco zapraszam na temat Kocmyżówki, ponieważ po jednej i drugiej stronie, w miejscu, gdzie spaceruję, szły tory kolejowe. Tutaj były bocznice, tutaj był rozładunek towarów z pociągów i tutaj właśnie kończyła bieg ta bocznica kolejowa. Po drugiej stronie ona też się tam ciągnęła, a ja już jestem prawie, że pod mostem. Wyjdziemy sobie za chwilę w górę i zobaczycie wszystko z bliższa. Też warto dodać, że most jest świeżo po gruntownej modernizacji, remoncie, także jest bardzo ładnie wyglądający i fajnie, że również te elementy, tablice różne informacyjne na moście zostały też fajnie odświeżone, pokazane. To mi się bardzo podoba, dbanie właśnie o takie detale, o takie szczegóły. Z tego punktu też bardzo fajnie widać most w tle, most powstańców śląskich, gdzie znajdował się wcześniej właśnie ten 3. most, most Krakusa, który został po II wojnie światowej zburzony. Również widzimy tutaj kładkę Bernatkę, która znajdowała się w miejscu dawnego mostu podgórskiego. I po drugiej stronie druga tablica informacyjna na temat mostu, kto był jego wykonawcą i kto go robił. No i oczywiście tramwaj. Także tutaj nie było tramwaj za mną jeszcze w okresie wojennym i właśnie w jednym z materiałów wam pokazywałem to miejsce, które za mną się znajduje. Niech przejedzie sobie na spokojnie tramwaj.
Już jak jest trochę ciszej, pokażę wam teraz chyba archiwalny materiał właśnie z tego punktu, który znajduje się tuż za mną, z okresu, kiedy Żydzi byli przesiedlani do getta na Podgórzu. W sumie jeszcze dwie ciekawostki ekstra. Jeżeli kojarzycie takiego krakowskiego rapera Karamba, to jeżeli zobaczycie jego jeden z teledysków kręcony w latach 90., to właśnie chłopaki chodzą i rapują właśnie po tym moście. Tutaj mniej więcej znajdowała się akcja tego teledysku, jedna ze scen. A ja, jeżeli się obrócę, to w tle mamy ulicę Celną. Jeżeli byście chcieli iść moim śladem i troszkę byście zgłodnieli, to właśnie na ulicy Celnej jest bar mleczny, do którego ja zmierzam coś sobie gryznąć, ponieważ temperatura dzisiaj nie jest jakaś superowa, a przy okazji śniadanie już dawno zjadłem, także wszystkim polecam w dobrej cenie, całkiem nieźle. Taka mała polecejka, nie w temacie mostów czy tramwajów. Zanim sobie wejdziemy na most, trochę wam o nim opowiem, który powstał jako ostatni, oczywiście z torowiskiem tramwajowym, taki most w Krakowie w czasach PRL. To znajdujemy się tuż przy przystanku krakowskiego tramwaju wodnego. I dlaczego wam wskazuję to miejsce? Ponieważ zanim powstała ta przeprawa pieszo-drogowo-tramwajowa, to właśnie tutaj znajdowała się łódka, która transportowała ludzi pomiędzy jednym a drugim brzegiem, czyli mniej więcej z okolic, dzisiaj za nami jest osiedle podwawelskie. Oczywiście po tej stronie mamy Kazimierz. I nawet czytałem na jednej z grup właśnie tematycznych, gdzie pojawiają się stare zdjęcia, fotografie. Mam nadzieję, że tą fotografię wynajdę i wam pokażę. To właśnie mówiono, że nawet ludzie, którzy się wypowiadali pod tym w komentarzach pod tym zdjęciem, wspominali na temat tego, że podróżowali tą łodzią, że kosztowało to w okolicach 40-50 groszy i jedna z osób mówiła, że razem z babcią pływała tą łodzią do szkoły tak naprawdę tutaj z drugiej strony Wisły, ale to było do lat 70., początku lat 70., kiedy rozpoczęto proces wielki tutaj budowy komunikacyjnego ciągu Konopnickiej, a także oczywiście mostu tutaj grunwaldzkiego. Nazwa dość późno się pojawiła, a również torowisko tramwajowe zostało otwarte bez jakichś tam hucznych uroczystości i było dość niepewne, ponieważ ta cała inwestycja dość mocno się przeciągała, jeżeli chodzi o tramwaje. Co jeszcze warto dodać, jeżeli chodzi o właśnie ten most, że tramwaje na początku dojeżdżały tuż za Wisłę, ale za chwilę wam to właśnie pokażę, bo mam fajną fotografię. I właśnie widzimy tramwaj przejeżdżający. Na tym moście byliśmy w jednym z ostatnich filmów na temat właśnie linii tramwajowej numer 52. I chciałbym wam też właśnie zaznaczyć, że po drugiej stronie, jak wspomniałem, już mamy osiedle podwawelskie, mamy Dębniki, a tutaj po drugiej stronie jest Stradom, Kazimierz, a właśnie most po tej stronie, po stronie centrum miasta Krakowa, znajduje się mniej więcej w tej lokalizacji, gdzie znajdowała się kiedyś Wisła. I mniej więcej, jak dobrze pamiętam, w okolicy 100 lat minęło, zanim ulica Dietla, ciąg pieszo-drogowy, później ciąg również
tramwajowy zostały poprowadzone dalej właśnie tu przez Wisłę w kierunku ulicy obecnie Monte Cassino, w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Także wchodzimy sobie za chwilę na most i wszystko wam dokładnie jeszcze pokażę. No, z tej perspektywy to tramwaju chyba nie zobaczymy. Tutaj wspinam się w górę w kierunku właśnie mostu i chciałbym wam pokazać, że tutaj znajduje się ścieżka rowerowa. Ta ścieżka rowerowa istnieje już od lat bodajże 90. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem, tutaj na pełnym gazie, co jest totalnie nierozsądne, zjeżdżałem, żeby szybko sobie przejechać, wyjechać po drugiej stronie, nie zważając na to, że po drugiej stronie może być też jakiś inny rowerzysta. Także nie róbcie tak, a my już wchodzimy na most. I tutaj chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Właśnie tutaj znajduje się tablica w zupełnie nowej formie, nowym stylu, most grunwaldzki. Troszeczkę zrobiło się zamieszanie na mojej karcie społeczność, jak zacząłem komentować, w jaki sposób one wyglądają, te nowe tablice. Wszystko tutaj właśnie już widzę, że jest wprowadzane w życie. No a Kraków niestety ma zadłużenie, nie wiem, czy to najlepszy moment. Tramwaj zjechał z mostu. Nie wiem, czy to najlepszy moment na wprowadzanie przy obecnych problemach budżetowych. O tym, czy to mi się podoba, czy się nie podoba, już się wypowiadałem. Wy też możecie w komentarzach pod tym filmem. Tymczasem, jak widzicie, most grunwaldzki, 1972 rok. Mamy to z jednej strony napisane, ale również oczywiście po tej stronie. Mniej więcej to był okres, kiedy również odbudowywano pomnik grunwaldzki na placu Matejki. Dlatego tutaj była dość duża dyskusja, czy powinien ten most się nazywać tak samo, jeżeli mamy już inny obiekt z tym związany w Krakowie po drugiej stronie, centrum miasta, a my sobie chodźmy powolutku w kierunku ronda Grunwaldzkiego. No właśnie, i to też kolejna rzecz. Właśnie pomnik grunwaldzki z tej drugiej strony, rondo grunwaldzkie, most grunwaldzki, a jak widzicie, po środku jest tor. Na razie tramwaju nie mamy, ale już tam w tle 52 czeka na wyjazd. Oczywiście, idąc przez most, po drugiej stronie widzimy Wawel. I też warto dodać, że jedna z przepraw łodzią była właśnie tutaj, mniej więcej na wysokości Wawelu. Również tutaj o tym czytałem. Czytałem również, że tutaj znajdował się wojskowy most w czasach Austro-Węgier. A tymczasem jedzie już 52. Pewnie mnie zagłuszy, więc kończę. Właśnie na wprost nas rondo grunwaldzkie, budynek AIS Kraków. Tutaj ruch jest spory, więc mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Staram się mówić w miarę głośno i blisko GoPro. I właśnie w tym miejscu, tuż za tym skrzyżowaniem, była ta pętla, to miejsce, gdzie kończył bieg swój tramwaj, kończył, kiedy ukończono właśnie to torowisko. Tą fotografię wam pewnie teraz pokazuję, a ja tymczasem powoli stąd, z tego mostu, będę kierował się dalej, tylko że jeszcze tutaj są dwie rzeczy powiązane z tym punktem. Na pewno zdecydowanie lepiej ten most jest zaprojektowany niż most Dębnicki, który w czasie powodzi no musi być często dociążany, żeby tylko go powódź nie porwała. I tutaj jest problem, że jest tam mały prześwit pod spodem między lustrem wody. A jeżeli chodzi jeszcze o most grunwaldzki, to tuż obok oczywiście znajduje się tunel tutaj pod rondem. I ten tunel właśnie w czasie powodzi bywa zalewany. Również można dodać jako część infrastruktury, że tuż obok, po stronie właśnie ronda grunwaldzkiego znajduje się również przejście podziemne dla pieszych, jako właśnie fragment już tego wjazdu na most.
A ja ruszam dalej, pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz na temat przyszłych inwestycji, zmierzając do ostatniego mostu, po którym jadą tramwaje w Krakowie, który powstał już po upadku PRL. Nie wiem w którym roku, zaraz to sprawdzę, ale na pewno po 1989 roku. Oczywiście idziemy z nurtem rzeki w kierunku wschodnim. I ja dokładnie znajduję się pod dawnym hotelem Forum. Obecnie tutaj jest gastronomia, imprezy, także już o tym wspominałem na jednym z moich filmów. Tymczasem dlaczego o tym mówię, dlaczego tutaj właśnie się pokazuję, ponieważ za nami jest ten słynny balon, który został naprawiony podczas jednej z wichur. Była tutaj dość niefajna sytuacja z nim, a także za nami mamy widok, jak się przyjrzymy, mam nadzieję, że będzie to widać, na most grunwaldzki, o którym przed chwilą opowiadałem, a jeszcze wcześniej mówiłem na temat mostu Piłsudskiego. I właśnie w tym punkcie, mniej więcej jak sobie staniemy, jeżeli się obrócimy, to te dwa mosty będziemy mieli w zasięgu swojego wzroku, także niewielka odległość jest między nimi. No i właśnie tak tutaj sobie stojąc, na przykład spacerując, czy będąc właśnie tutaj w hali Forum, czy Forum Przestrzenie, możecie się dokładnie przyjrzeć. A też taka mała ciekawostka, jeżeli chodzi o te obiekty, które znajdują się na wodzie. To są apartamenty, to jest taka forma, powiedzmy, może hotelu na wodzie. Jak widzicie, jest tutaj recepcja. Możecie sobie, jeżeli jesteście spoza Krakowa, tutaj się udać. A jeszcze tam w odległości widzimy również restaurację Pino, która także znajduje się na wodzie, także jest tutaj co robić. No i oczywiście tuż obok jest przystanek tramwaju wodnego. Zapomniałem powiedzieć o inwestycji, niekoniecznie tramwajowej, ale również przez Wisłę. Właśnie tuż obok ma powstać kładka łącząca Ludwinów z Kazimierzem, oczywiście kładka pieszo-rowerowa. A i jeszcze nie wspomniałem, że oczywiście idąc tutaj w kierunku właśnie mostu Piłsudskiego, możecie również zobaczyć i przejść się po moście, który co prawda nie znajduje się na Wiśle, a na rzece Wilga. Jest to również dość stary most. Obecnie jest on kawałek po kawałku remontowany, no bo był już w dość opłakanym stanie. No niestety, jak widzicie, też te remonty są dość doraźne. No dość faluje ta jezdnia tutaj zrobiona z tej kostki. A dlaczego wspominam o tym moście? W Krakowie tramwaje przejeżdżają oczywiście też przez inne mniejsze rzeki i cieki wodne, również przez rzekę Wilga. Jeden most jest na ulicy Broszka, a drugi na ulicy Zakopiańskiej, tuż obok tunelu trasy łagiewnickiej. A przed nami most, po którym jedzie tramwaj, most Kotlarski. Ostatni w Krakowie, chronologicznie oddany do użytku, który ma torowisko przez jego środek, ale nie było tak od początku jego istnienia. Jak wchodzę powoli na most, za mną znajduje się, no jak widzicie, dość szybka droga. Również wspomniałem, że tutaj na początku nie było tramwajów, ale prędzej niż później musiały się pojawić, ponieważ jest tutaj trasa krakowskiego szybkiego tramwaju i właśnie tramwaj 50 właśnie przejeżdża przez most, zaraz ją zobaczycie w tle i właśnie łączy ten most tą część Krakowa, która de facto
jest taką bardziej ta okolica administracyjną, sądową z Podgórzem, z Zabłociem, gdzie kiedyś były fabryki, a obecnie mamy nowoczesne apartamentowce, również muzea, na przykład Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Także jest to komunikacyjnie bardzo ważny most, bo również wyprowadza ruch w kierunku wschodu Krakowa, w kierunku wschodniej obwodnicy. Także bardzo ważna inwestycja i tramwajowo tutaj prowadzi w kierunku właśnie między innymi Małego Płaszowa, czy też w kierunku dworca Płaszów, w kierunku estakady nad dworcem. Można powiedzieć, że tutaj od rana do naprawdę późnego wieczora cały czas mamy potok samochodów i bardzo dużą ilość tych już najbardziej głównych tramwajów, bo tutaj przecież tak przed chwilą widzieliście 50 przejeżdżała i tutaj jest właśnie jeden z takich bardzo ważnych traktów komunikacyjnych, dlatego że wspomniałem o apartamentowcach, ale również mam tutaj Krakowską Akademię imienia Frycza Modrzewskiego, także lokalizacyjnie musiał ten most powstać i dobrze właśnie, że on powstał z tą rezerwą na tramwaj, że ten tramwaj jedzie tędy. O proszę, zrobiło się nawet chwilę cicho. Tutaj z mojej strony jeszcze takie ekstra ciekawostki. Jak widzicie na dole mamy kolejny przystanek tramwaju wodnego. To jest w takim miejscu opuszczonym. Tuż obok jest park, w miejscu, gdzie znajdowała się kiedyś stacja kolejowa na Zabłociu. I w tym miejscu obecnie znajduje się park i również znajduje się kantyna, można coś zjeść. I też. I jeszcze wam chciałbym taką małą kolejną ciekawostkę. Tutaj, drogi YouTubie, nikt mi za to nie płaci, żebym to powiedział, ale bardzo gorąco polecam. Tam w tle macie budynek, macie tutaj taki sklep rybny Dary Posejdona. Można kupić również świeże owoce morza, już parę razy korzystałem. Bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi takie smaki, to śmiało i gorąco zachęcam, by się tu wybrać. I jeszcze dodajmy, że właśnie w tym miejscu w przyszłości są plany, żeby powstała marina i żeby również tutaj przenieść Urząd Żeglugi Śródlądowej i zrobić bardzo fajne centrum rekreacyjne przy samej Wiśle. Co z tych planów wyjdzie, zobaczymy wkrótce. Jeszcze jak się przyjrzymy tutaj właśnie po okolicy, mówię o apartamentach po jednej stronie, po drugiej stronie oczywiście też są wiślane tarasy, które zabudowują się w miejscu, gdzie między innymi znajdowała się fabryka Zieleniewskiego, po której już prawie nie ma śladu, a w tle jeszcze są resztki jednostki wojskowej i oczywiście most kolejowy, obwodnica, nawet pociąg jedzie. Nie, dokładnie lokomotywa, czasem kolejna 50. No tutaj ruch jest cały czas. Dodajmy, że ten most jest również świetnym przykładem, jak taki obiekt komunikacyjnie pomaga, ale również w kwestii rozwoju okolicy, jak bardzo ona się zmienia, bo przecież wszystko, co widzimy wokół, to jest nowe. To powstało tak naprawdę od mniej więcej końcówki lat 90. do czasów współczesnych. Tutaj okolica wyglądała całkowicie inaczej jeszcze nawet te parę lat temu.
Tymczasem ja bym chciał jeszcze, zanim zakończymy ten odcinek, opowiedzieć wam co nieco na temat przyszłości, gdzie tramwaje w przyszłości w Krakowie się pojawią, bo są takie dwa miejsca, gdzie zapewne tramwaje już wkrótce, a może jak to oglądacie za parę lat, to może już będą tamtędy jechać. A więc o tym teraz parę słów. Co do planów, warto dodać, że w przyszłości we wschodniej części miasta planowana jest trasa ciepłownicza. Wśród nich również jest budowa linii tramwajowej, która połączy Mały Płaszów i okolice obecnej estakady nad dworcem w Płaszowie z tramwajem idącym po Alei Pokoju. Coraz gęstsza zabudowa okolicy, zwłaszcza Expo Kraków, wskazuje, że jest to jedna z pilniejszych inwestycji. Wśród planów jest most lub tunel pod Wisłą. Drugą równie ważną inwestycją po zachodniej stronie miasta jest trasa Pychowicka i Zwierzyniecka, gdzie w formie kolejnej obwodnicy tramwaj połączy Ruczaj z Bronowicami. Może być to jedna z najdroższych inwestycji w Krakowie, bo zbudowany most będzie wchodził prosto w tunel pod Górą Świętej Bronisławy. Tutaj również jest rozważana opcja budowy tunelu pod Wisłą. Jako ciekawostka, ujęcia z Google Earth, a ten zamazany teren to jednostka wojskowa i nawet nie myślałem, by robić tam ujęcia z drona, gdyż już będąc kawałek dalej aplikacja mówiła, że mogę stracić nad nim kontrolę. I stojąc na tle mostu, chyba go będzie dobrze widać, chciałem dzisiaj już zakończyć ten odcinek i jeszcze raz bardzo gorąco zachęcić do komentowania, lajkowania, wspierania mojego kanału, bo również jest taka możliwość. Macie taką na YouTube, ale również w linkach możecie mnie wesprzeć. Dzięki wam mam jeszcze większą motywację do działania. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby wam się pojawiały powiadomienia. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I na końcówce jak zawsze pojawiają się proponowane filmy. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!